Witam serdecznie dzisiaj po południu. Skoro jest tak źle, to dlaczego rośnie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Skoro jest tak źle, to dlaczego rośnie? Drodzy Państwo, zaczynamy ten ciekawy materiał poświęcony przede wszystkim ryzyku i sentymentowi na rynkach światowych oraz oczywiście porównaniu tego zjawiska do tego, co się dzieje na rynkach finansowych. Zobaczymy, co się oderwało od rzeczywistości. Na samym początku widzimy na pierwszym wykresie, jak bardzo spada sentyment zarządzających aktywami. Jest on w kwietniu na niższych poziomach niż to było w marcu i ewidentnie jest źle. Ten wskaźnik szoruje na bardzo niskich poziomach. Sentyment jest pod psem, jest bardzo, ale to bardzo niski. No i oczywiście rynek cały czas czeka na tą recesję. Prawdopodobnie jest to najbardziej wyczekiwana recesja w historii ludzkości, no ale coraz więcej wskaźników sygnalizuje, że faktycznie jesteśmy na bardzo dobrej ścieżce, żeby tą recesję zaliczyć, żeby tą recesję odtrąbić. A jakie są składowe tych wskaźników, które pokazują nam prawdopodobieństwo wystąpienia recesji? I na tym następnym wykresie widzimy, co między innymi składa się, żeby stworzyć te wskaźniki, które nam mają pokazać, czy recesja występuje w gospodarce, czy też nie. Jak widzimy, dla Stanów Zjednoczonych najbardziej wskazującą na recesję grupą jest to, co się dzieje na krzywej dochodowości. Tutaj inwersja krzywej dochodowości już dawno sygnalizuje, że recesja w gospodarce występuje, natomiast aktywność kredytowa jest najbardziej oddalona od wskazań recesyjnych, taką grupą składowych, które budują te wskaźniki pokazujące nam recesję, więc widać, że nie wszystkie grupy sygnalizują, że jest naprawdę źle w gospodarce. Na następnym ciekawym wykresie chciałbym pokazać, jak spadają zyski przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych od samego początku tego roku. I ta dynamika od samego początku tego roku to jest minus 6%, więc spadki wyników przedsiębiorstw, a już wiemy, że sezon wyników w Stanach Zjednoczonych teraz właśnie trwa, są coraz mniejsze. I jak widzimy, takie czynniki, które wpływają na zyski, to jest to, że mamy mniej oszczędności i jest większy dług w Stanach Zjednoczonych. Drodzy Państwo, co jest także bardzo istotne? Zarządzający teraz bardzo lubią taką sytuację, w której lubią bardziej inwestować w obligacje niż inwestować na rynku akcyjnym. I takie zjawisko także jest teraz obserwowane i to jest porównywalne do tego okresu, który był 15 lat temu, kiedy była prawdziwa taka ostatnia recesja, która przekształciła także rynki finansowe te 15-14 lat temu. Zarządzający także w bardzo podobny sposób patrzyli na to, jak ma być ich ukształtowany portfel inwestycji. Co jest bardzo ciekawe, te wyniki, które pojawiają się już od piątkowej sesji w Stanach Zjednoczonych, wykazują bardzo interesującą prawidłowość. Od kilku kwartałów obserwowaliśmy na wskaźnikach spadki pozytywnych odczytów. Natomiast w ostatnim czasie te wyniki, które teraz się pojawiają, pierwszych spółek, które raportują wyniki za pierwszy kwartał, są o dziwo zaskakująco dobre. I udział tych optymistycznych zaskoczeń jest zaskakująco pozytywny, dobry względem całego odbioru wszystkich danych makro tych raportów przedsiębiorstw, które poznaliśmy i porównując je do tych wcześniejszych okresów raportowania spółek. I to jest też pewnego rodzaju ciekawostka, że być może pierwsze publikują raporty spółki, które są w najlepszej sytuacji, a później będą publikowały swoje wyniki za pierwszy kwartał. To spółki, które generalnie raportują słabsze wyniki. Zobaczymy, gdzie się rynek będzie pozycjonował, ponieważ jeżeli się okaże, że faktycznie mija sezon wyników za pierwszy kwartał, wyniki są lepsze niż zakładały prognozy, no to te odbicie, które jest na giełdach i ten wzrost indeksów giełdowych może być uzasadniony, ponieważ pytanie, skoro jest tak źle, to dlaczego rośnie, może być właśnie ukryty w tych wynikach
przedsiębiorstw, które na razie są zaskakująco pozytywne, mogą być oczywiście gorsze, ale na razie bardzo pozytywnie nas zaskakują. Więc skoro jest tak źle w pesymizmie zarządzających aktywami, to dlaczego rośnie? Dlaczego inwestycje na rynkach finansowych, zwłaszcza na indeksach giełdowych, dają nam teraz taką pozytywną stopę zwrotu? Dlaczego giełda teraz zachowuje się tak dobrze? Drodzy Państwo, na następnym ciekawym wykresie, który znalazłem w raporcie bloombergowym, widzimy, że gdy występuje recesja, dochodzi do zwiększenia zmienności na wielu różnych instrumentach finansowych, klasach aktywów, więc jeżeli faktycznie recesja występuje, to spodziewajmy się, że na rynkach finansowych może być bardzo bujnie, może być bardzo zmiennie, amplituda wahań może być duża w ujęciu krótkoterminowym, jak i też w długoterminowym. Pamiętamy, że w marcu zmienność na rynku obligacji była największa od bardzo, bardzo wielu lat. Czy to jest zwiastun właśnie teraz, że na przełomie poprzedniego i tego roku faktycznie amerykańska gospodarka jest w recesji, czy dopiero recesja wystąpi w amerykańskiej gospodarce? Naprawdę rynek musi to zdyskontować i być na to gotowym. Natomiast ten wykres, który jeszcze raz przypominam w tle, pokazuje, że jeżeli występuje recesja, to na rynkach finansowych, na różnych klasach aktywów, na różnych instrumentach jest podwyższona zmienność, jest naprawdę bardzo zmiennie, a to jest środowisko, które uwielbiają krótkoterminowi spekulanci. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do tego specjalnego raportu, który jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, co dalej z euro i co dalej z dolarem. Czy to koniec cyklu podwyżek 100%? To jest naprawdę bardzo kluczowe. Jak widzimy z tych kolejnych raportów, które pokazuję z dnia na dzień, wahania co do oczekiwań, co do przyszłej stopy procentowej są bardzo duże dla Stanów Zjednoczonych, więc warto się zaznajomić, jakie są teraz te przewidywania. A już za 2 tygodnie mamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. Czy hossa na eurodolarze będzie trwać? To jest naprawdę bardzo kluczowe pytanie, zwłaszcza dla polskich aktywów, o czym będzie za chwilę. No i oczywiście to, czy złoty ma potencjał ku temu, żeby się dalej umacniać. To także jest niezwykle istotne i przypominam, ten raport specjalny jest podlinkowany tam w opisie i w komentarzu. Więc skoro jest tak źle i rynek oczekuje recesji, to dlaczego rośnie? Dlaczego indeksy giełdowe rosną? Dlaczego od października mamy do czynienia z bardzo intensywnym zwrotem na bardzo wielu klasach aktywów, różnych instrumentach, zwłaszcza na giełdach papierów wartościowych? Dlaczego ryzyko jest kupowane? Z mojego doświadczenia wynika, że rynek dyskontuje przyszłość, różne warianty przyszłości. Giełda dyskontuje to, co się będzie działo w gospodarce za 6 do 9 miesięcy, czyli za 2-3 kwartały. Więc skoro giełda papierów wartościowych rośnie, nie chce spadać, nie powiela tych bardzo złych nastrojów, to być może teraz obserwujemy, jesteśmy świadkami tego, że procesy, które zachodzą faktycznie w gospodarce, nie są wcale takie złe, jak rynek wcześniej dyskontował. Że mamy do czynienia z miękkim lądowaniem amerykańskiej i światowej gospodarki, a nie jakimś twardym lądowaniem. I prawdopodobnie to jest uzasadnienie, dlaczego, skoro jest tak źle w pesymizmie, to dlaczego rosną indeksy giełdowe. Na następnym wykresie na indeksie Standard & Poor's porównano spółki defensywne i spółki cykliczne i jednoznacznie widać, że kiedy mamy do czynienia ze spadkami indeksów giełdowych, to zdecydowanie lepiej zachowują się spółki te defensywne niż spółki cykliczne i warto być tego świadomym. DAX nie chce spadać, utrzymuje się blisko poziomu 16 000 punktów, a także z mojego ponad 20-letniego doświadczenia na rynkach finansowych wynika, że prawdą jest stare rynkowe powiedzenie: jeżeli coś nie chce spadać, to będzie rosnąć. Więc jeżeli indeksy giełdowe nie chcą spadać, a wczorajsza sesja na Wall Street pokazała, że faktycznie tak jest, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że DAX przebije poziom 16 000 punktów i będzie kontynuował tendencję wzrostową. Taką szansę oceniam na około 60 do 65% w tym najbardziej krótkim terminie. No i teraz, skoro jest tak źle, także w polskiej gospodarce mamy spowolnienie, być może jesteśmy na krawędzi recesji, to dlaczego rośnie? Dlaczego polskie spółki giełdowe rosną? Indeksy giełdowe. Pierwszy wykres pokazuje najmniejsze spółki na GPW, czyli indeks SWIG 80. Zobaczcie, drodzy Państwo, on jest niecałe 3% od maksimów wszechczasów, więc naprawdę być może jeszcze w tym miesiącu będziemy świadkami ataku na maksima wszechczasów małych spółek na GPW, że być może je przekroczymy i będziemy świadkami tego, że hossa na polskich spółkach trwa.
i że pomimo tego, że mówi się, że jest źle, to dlaczego to wszystko rośnie? Dlaczego giełda papierów wartościowych rośnie, a małe spółki są na maksimach wszechczasów i giełda kontynuuje tendencję wzrostową? Troszeczkę słabiej wygląda to na mniejszych spółkach. Widzimy także tendencję wzrostową, więc także pytanie, skoro jest tak źle, to dlaczego to wszystko rośnie? I na samym końcu indeks WIG20. Indeks WIG20 w krótkim terminie. Widzimy, że dzisiaj mamy następną fantastyczną sesję. Indeks giełdowy zaczyna naruszać poziom 1900 punktów. Jest duża szansa na to, że go przebijemy, że będziemy świadkami wkrótce ataku na tegoroczne maksima, na poziom psychologiczny 2000 punktów. W długim terminie widać także, że tendencja, która od października trwa, odbicia od tych wieloletnich minimów wsparć jest kontynuowana, a w ujęciu total return mamy tylko 20% od swoich maksimów wszechczasu, więc duże spółki także są atakowane przez kapitał. No i teraz, drodzy Państwo, skoro jest tak źle w polskiej gospodarce, to dlaczego rosną te duże spółki? I odpowiedź tkwi w kolejnych dwóch wykresach. Pierwszy wykres, ostatnie 15 lat. Na jednym wykresie zaznaczyłem indeks WIG20 i zachowanie euro-dolara, a na drugim indeks WIG20 i też euro-dolar, ale w perspektywie od początku 2000 roku. No i co tutaj widzimy, drodzy Państwo? Tu jest też odpowiedź na pytanie, skoro jest tak źle, to dlaczego to wszystko rośnie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wynika to z zachowania amerykańskiego dolara. Ten wątek dotyczy krajowych aktywów, więc te wnioski, które teraz powiem, także dotyczą się do giełdy papierów wartościowych, giełd naszych lokalnych tutaj i wszystkich innych rynków emerging markets. I widzimy po prostu jak na dłoni. Jeżeli euro-dolar spada, a tak się działo na przestrzeni ostatnich 14-15 lat, to występuje brak presji na wzrosty na dużych spółkach z indeksu WIG20, tam gdzie lokowany jest kapitał inwestorów zagranicznych. Ale kiedy zobaczymy szerszy kontekst, czyli od początku 2000 roku, to widzimy, że jeżeli euro-dolar wzrósł z poziomu poniżej parytetu do poziomu 1,60, to warszawska giełda papierów wartościowych przeżyła wielką hossę swojego życia, wielką, ogromną, wspaniałą hossę, która trwała wiele lat i która imponowała inwestorom, no może z wyjątkiem tego epizodu, który miał miejsce na samym początku giełdy papierów wartościowych, ale to były zupełnie inne czasy. Natomiast kiedy mieliśmy do czynienia ze wzrostem tendencji na euro-dolarze, to występował wielki napływ kapitału do rynków emerging markets i to wypychało polskie akcje. To był główny czynnik, dlaczego giełda papierów wartościowych rosła te 20-15 lat temu. Więc wniosek jest taki, jeżeli wkrótce zobaczymy następny napływ kapitału do euro, wypływ kapitału z Wall Street, czyli osłabienie amerykańskiego dolara, jeżeli tendencja na euro-dolarze przekształci się w tendencję wzrostową w średnim i w długim terminie, to warszawska giełda papierów wartościowych przeżyje kolejną wspaniałą hossę, która ostatnio była te 20 lat temu. I to jest właśnie główny powód. Naprawdę, drodzy Państwo, nie ma żadnego znaczenia, kto w Polsce rządzi. Nie ma żadnego znaczenia, kto jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. Nie ma znaczenia, jakie są podatki w naszym kraju. Naprawdę to nie ma większego znaczenia, ponieważ najważniejszy czynnik, który powoduje, że giełda papierów wartościowych w Polsce rośnie, to jest wypływ albo napływ kapitału do amerykańskiego dolara w skali globalnej, czyli zmiany euro-dolara. Jeżeli euro-dolar pójdzie w dół, to warszawska giełda papierów wartościowych będzie miała kolejne złe okresy, ale jeżeli tendencja na euro-dolarze będzie wzrostowa, przekształci się w średnio i w długoterminową tendencję wzrostową, będziemy przebijać następne bardzo ważne długoterminowe opory. To naprawdę, jeszcze raz przypomnę, bez względu na to, kto będzie w Polsce rządził, bez względu na to, kto będzie prezesem Narodowego Banku Polskiego, jakie będą podatki i tak dalej, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ globalny przepływ kapitału będzie faworyzował rynki emerging markets i będzie warszawska giełda wypychana bardzo wysoko na nowe maksima wszechczasów. Hossa będzie trwała, przeżyjemy wspaniały czas i wszyscy będą szczęśliwi, więc skoro jest tak źle, to dlaczego rośnie? I prawdopodobnie dla całego świata wyjaśnienie było, dotyczyło tych pierwszych tendencji, o których powiedziałem, a dla rynku krajowego, dla rynków emerging markets wytłumaczeniem jest zachowanie euro-dolara i naprawdę warto się temu przyglądać, ponieważ to, co się dzieje na euro-dolarze, walki
w okolicach 1,10 na euro-dolarze mają bardzo duże znaczenie. Trwałe wyjście na ten poziom będzie dawało paliwo do tego, żeby indeks WIG20 przebił poziom 2000 punktów, kontynuował tendencję wzrostową, a tendencje gospodarcze także temu sprzyjały, ponieważ jeszcze raz podkreślę, to co się dzieje na euro-dolarze, czyli wzrosty euro-dolara przekształcają się także w zachowanie polskiego złotego. Złoty się umacnia, ale przede wszystkim względem amerykańskiego dolara, więc polski import staje się coraz tańszy, a eksporterzy cały czas zachowują tą marżę, ponieważ oni rozliczają się przede wszystkim w euro, a nie w amerykańskim dolarze, więc wzrosty euro-dolara to jest coś, co niezwykle pomaga, jest bardzo dobrym zjawiskiem dla całej polskiej gospodarki. A polskie obligacje także powinny na tym zyskiwać, dlatego też zawirowania na amerykańskich obligacjach tylko w niewielkim stopniu odbijają się na polskich papierach, no i moim zdaniem wkrótce przeżyjemy także tutaj napływ kapitału do naszego kraju, jak tylko się prawdopodobnie okaże, że Fed już zakończył cykl podwyżek stóp procentowych. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. Teraz ten euro-dolar. Euro-dolar dzisiaj znowu próbuje podnieść się, zaatakować te poziomy, które są newralgiczne, ten poziom 1,10. Zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast na następnym ciekawym wykresie chciałbym pokazać i nawiązać do tego porannego wpisu dotyczącego, czy Ameryka może zbankrutować. Widzimy na tym wykresie, że na przestrzeni ostatnich 20 lat, czyli od 2001 roku, systematycznie spada udział amerykańskiego dolara w światowych rezerwach. Ten spadek wynosi już prawie 20%. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No więc tutaj ewidentnie świat się dywersyfikuje na rezerwach. Warto być tego świadomym. Amerykańskie obligacje są dzisiaj dość spokojne, czekamy na rozwój sytuacji, natomiast popyt na ryzyko jest dzisiaj ewidentnie widoczny. Jeżeli amerykański dolar dalej się będzie osłabiał, a rentowności wrócą do tendencji spadkowej, to i złoto obroni psychologiczny poziom $2000. Cena miedzi, jeżeli wróci nad poziom $9000, to będzie to także faworyzowało scenariusze prowzrostowe. I oczywiście obserwujemy także dzisiaj napływ bardzo dużego optymizmu na rynek kryptowalut, na Bitcoina i tutaj powrót nad poziom $30 000 miał miejsce. Ewidentnie nocne minima były tymi, które nie zostały pokonane, były dokładnie na ostatnich oporach, czy teraz wsparciach, więc wygląda na to, że jesteśmy świadkami teraz następnego takiego zatrzymania w kształcie półki. Teraz tendencja wzrostowa na Bitcoinie w ostatnim czasie przypomina takie wspinanie się po kolejnych szczeblach, po kolejnych półkach. No i teraz pytanie, czy będziemy wkrótce świadkami ataku na poziom $35 000? To jest bardzo interesujące pytanie. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby dzisiaj o godzinie 18:30 spotkać się ze mną na żywo w kawiarni Agere Contra, gdzie dokładnie będę mówił wszystkim, co robić na rynku kryptowalut, jak wykorzystać te ostatnie wahania do tego, żeby mieć korzyści z zachowania kryptowalut. Przypominam, o godzinie 18:30 będzie to spotkanie. Zachęcam do tego, żeby w tej kawiarni się spotkać i posłuchać, co mam do powiedzenia na temat Bitcoina. I kończąc ten wątek, chciałbym zwrócić uwagę na interesujący wykres pokazujący wcześniejsze korekty, bardzo mocne bessy na rynku kryptowalut, jak one się zachowywały w czasie i wygląda na to, że teraz dokładnie jesteśmy w momencie tworzenia dno być może jest już za nami. Ostatnie okresy bez gwałtownych spadków Bitcoina wygląda na to, że zachowywały się bardzo podobnie. Teraz w cyklu także Bitcoin zachowuje się bardzo podobnie, więc pytanie, czy Bitcoin będzie powielał to zachowania, a jeżeli tak się stanie, to przed nami kolejna faza hossy, tendencji wzrostowej, nawrotu do bardzo korzystnej dla posiadaczy Bitcoina tendencji, więc ja bym sobie zachował ten wykres i obserwował, czy Bitcoin powiela te schematy, które były w poprzednich cyklach realizowane. I na koniec dzisiejsze dane makroekonomiczne. Wskaźnik ZEW za kwiecień dla Niemiec. Okazało się, że oczekiwania były gorsze niż pesymistyczne prognozy, a taka bieżąca sytuacja była lepsza niż konsensus prognoz i tylko jedna prognoza
była lepsza niż to, co się faktycznie okazało. Widać ewidentnie, jaki jest wpływ tego wzrostu ceny ropy naftowej także na wskaźniki w Europie. No i zobaczymy, co się dalej tutaj wydarzy, więc ropa naftowa jest także jednym z tych czynników, który ma bardzo duży wpływ na wskaźniki i oczekiwania, inflacyjne oczekiwania tego, co się ma wydarzyć w gospodarce. Drodzy Państwo, i w tym momencie jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego raportu, który jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu, dotyczącego tego, co dalej z euro i co dalej z dolarem. Czy to koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, czy hossa na euro-dolarze będzie kontynuowana. No i co dalej ze złotem, jeżeli faktycznie będziemy świadkami takiego zjawiska. Więc naprawdę zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tym materiałem. On jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a tych z Was, którzy chcą mnie poznać i posłuchać osobiście, to jeszcze raz zachęcam dzisiaj o godzinie 18:30 w centrum Warszawy, kawiarnia Agere Contra, i porozmawiamy sobie dzisiaj o Bitcoinie. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam!